Nieraz zamiast wybrać się do apteki po kolejny suplement diety, lepiej się rozejrzeć. Wokół nas rośnie bardzo wiele cennych roślin. Można je wykorzystać. Przykładem jest mniszek lekarski. Nalewce z mniszka lekarskiego przypisywane jest wiele właściwości prozdrowotnych, a w szczególności dobre oddziaływanie na układ trawienny i na układ moczowy. Oczywiście o ile używamy ją w ilościach terapeutycznych. I pamiętajmy, że nalewka to jednak alkohol. Za kierownicę nawet po takiej nalewce nie wsiadamy. Zawsze powstaje dylemat: mniszek lekarski czy mlecz? Mlecz jest powszechnie uważany za chwast, ale nie do końca tak jest, bo w niektórych krajach sałatki z niego robią. Mniszek lekarski jest uważany za bardzo dobroczynną roślinę. Podstawowa różnica jest taka: mlecz zawsze wyrasta z jednego korzenia i na tym samym pręciku, na którym są kwiatostany, są także i liście i z pręcika wystaje zawsze więcej niż jeden kwiatostan. Jeżeli jest tak, że z jednego miejsca w ziemi wyrasta wiele różnych odnóży, wiele różnych części rośliny i na kwiatostanach nie ma żadnych liści i na takim pręciku kwiatostanowym jest tylko jeden kwiatek, to mamy do czynienia z mniszkiem lekarskim. To teraz trzeba zerwać, ale tylko i wyłącznie same kwiatki. Co ważne, zbieramy w takich miejscach, gdzie raczej cywilizacja tego nie zanieczyściła. Zbieramy najlepiej rano, jak roślinki wyschły po porannej rosie. I zbieramy tyle, ile nam potrzeba. Ja tej nalewki mam całkiem spore zapasy jeszcze z lat ubiegłych, więc teraz ilość taka minimalna w celach prezentacji. Kwiaty powinny być świeże, świeżo rozwinięte, nieprzeschnięte. Takie są najlepsze. Czas na dalsze czynności. W nasłonecznionym miejscu stawiam tacę, najlepiej białą, ewentualnie wykładam ją papierem białym, żeby było widać, jak ewentualni lokatorzy, którzy tu mogą mieszkać, będą kwiatki opuszczać. Zostawię tak na słońcu na kilka godzin. Powinni się wyprowadzić ewentualni mieszkańcy. Ja mam tutaj około 60 kwiatków i to jest właściwa ilość na te proporcje pozostałych składników, które użyję. Co teraz? Po kilku godzinach, jak już mamy pewność, czy też nadzieję, że wszyscy mieszkańcy ewentualni opuścili kwiatki, to trzeba teraz oddzielić to, co żółte, od zielonego. Metoda, jaką to zrobimy, jest nieistotna. Ważne, żeby to wykonać. Te zielone części nie powinny się do środka dostawać, chociaż szkody by nie przyniosły, bo generalnie roślina cała jest w miarę pożyteczna dla naszego organizmu. Nie myjemy, nie płuczemy, dlatego zrywamy w takim miejscu, żeby były czyste, ponieważ mycie by nam nie pomogło, a raczej zaszkodziło. Jeżeli po tej operacji wasze palce są żółte, to nie znaczy, żeście palili papierosy, tylko że surowiec zebrany przez was jest dobrej jakości. To jest właśnie pyłek, którego nie chcemy zmyć poprzez płukanie, dlatego nie płuczemy, nie myjemy,
kwiatostanów, bo tylko byśmy na tym stracili. Co teraz? Docelowo ta nalewka powinna mieć około 40-45%, więc na początku powinienem to zmieszać pół na pół, znaczy generalnie powinienem to zmieszać pół na pół. Ale na razie daję szklankę wody i 2 szklanki spirytusu. Będę jeszcze w późniejszym etapie jeden czynnik dodawał. Będzie to miód rozpuszczony w wodzie, dlatego i wtedy ta moc docelowa zostanie osiągnięta. Na razie chodzi nam o to, żeby wyekstraktować maksymalnie dużo z tego, co się da. Co teraz? Do tego jeszcze dorzucam plasterek, można 2 plasterki cytryny, po to, żeby troszeczkę poprawić smak. Nie jest to składnik konieczny. Pozostawiamy to minimum na tydzień, maksymalnie na 3 tygodnie. Możemy codziennie czy co 2 dni trochę tym powstrząsać, poruszać, żeby więcej się wyekstraktowało. Po upływie minimum tygodnia, a maksimum 3 tygodni, czas na dalsze działania. Kolejna szklanka wody z rozpuszczonym miodem. Miodu każdy wedle własnego gustu. Ja tutaj dałem łyżkę stołową i to powinno wystarczyć. Można oczywiście posłodzić bardziej. Lejek do słoników, gęste sito i zawartość na sito. Niech to teraz porządnie ocieknie. Jeszcze trochę to potem podociskam, żeby ostatnie kropelki wycisnąć. I będzie czas na dalsze działania. O tym za chwilę. Teraz możecie spróbować, czy poziom słodkości, oczywiście po zamieszaniu, jest odpowiedni. Wcale słodsze być nie musi. Jest bardzo wyraźnie słodkie. I tak powinno zostać. Teraz odstawiamy to do sklerowania. Jak się skleruje, zlewamy z nadosadu i wtedy dobrze jest, jak jeszcze nawet kilka miesięcy postoi, zanim nabierze takiego prawdziwego, dojrzałego charakteru. Na ostatnim etapie potrzebny jest już tylko czas. Ile czasu? No tyle, żeby się pięknie, ładnie wyklarowało. Kolorek bardzo ładny, jaśniutko, żółciutki, taki słomkowy. Zapakowane w małe buteleczki, bo to przecież nalewka o działaniu prozdrowotnym, spożywana w ilościach terapeutycznych. Jak wspomniałem, ja mam jeszcze zapasy z lat poprzednich, więc te 3 buteleczki malutkie
Zapakowane, zamknięte, założone ładne kapturki, przygotowane już etykietki, bo pójdą na rozdanie, na prezenty dla bliskich, znajomych. Wykonane, niech przynosi dobro innym. Ale oczywiście spróbować troszeczkę muszę. Nalewka to nalewka. Więc ilość malutką, terapeutyczną. A, może jeszcze w kierunku pokażę, jak to wygląda. Naprawdę piękny, słomkowy kolorek. Idealna przezroczystość. Niam, niam. Moc wyraźna, naprawdę wyraźna, wyczuwalna, ale to też ma nie być za delikatne. Jest to nalewka, która właśnie ma się charakteryzować taką 35-40% mocą i w takich granicach ją można wykonywać. Poziom słodkości można sobie dopasować. Ta jest wyraźnie słodka, ale nie ulepkowata. No i tak powinno być. Nie powinna być za słodka, ale też musi ta słodycz troszeczkę smaku nadać. Pyszna rzecz, naprawdę. Pyszna. Jeżeli wierzyć literaturze i własnym doświadczeniom, naprawdę w określonych sytuacjach potrafi pomagać. Oczywiście używana w ilościach terapeutycznych. Teraz jest akurat taki okres, że mniszek już kwitnie, więc nie ma na to czekać. Bierzcie się za robotę. I zdrowia Wam życzę. Na razie. I na koniec zapraszam wszystkich do mojego sklepu, w którym znajdziecie takie rzeczy jak wędzarnie, jak szynkowary, jak sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, wiele innych tematycznych rzeczy dla pasjonatów wyrobów domowych oraz tematyczne koszulki i co ważne, żadna z nich nie jest produkowana w ilości większej niż 300 sztuk, więc to są unikaty. Zapraszam serdecznie.